Christmas. It's what I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh. Hejka, witajcie w najnowszym vlogmasie na moim kanale. Ja ogarniam się, jest już troszkę późno, ale dzisiaj pielęgnacja także późno wchodzi, troszkę dłużej sobie pospaliśmy dzisiaj. Wczoraj zrobiłam paznokcie, siedziałam, oglądałam mój serial i stwierdziłam, że zrobię. Nie są najładniejsze, ale uczę się. Muszę się nauczyć tego, że powinnam jednak to troszkę wolniej robić, skupić się na szczegółach, ale przepraszam, myślę, że to powoli i będzie coraz lepiej. Dzisiaj będziemy gdzieś wychodzić, ale też chciałabym coś ugotować, więc będzie taki dzień i gotowania, i wychodzenia, bo mamy plan pójść na Somion. Jest coś tam ciekawego się dzieje. Na szczęście już wszystkie protesty się skończyły, jak słyszeliście w ostatnim vlogmasie. Raczej prezydent został odsunięty od stanowiska. Zobaczymy, jak to teraz będzie wszystko przebiegało i jak będą się sprawy miały. Ostatnio, jak tak było właśnie z tej samej partii była pani prezydent, to później były wybory przyspieszone i do tego wybrany został prezydent z Partii Demokratycznej. Zobaczymy, czy tym razem też tak będzie. Ogólnie jak rozmawialiśmy razem z moim mężem na ten temat, to właśnie wspomniane było to, że tutaj w ogóle Busan jest bardzo taki konserwatywny, jak się okazuje, a czego ja się na przykład nie do końca orientowałam, nie interesuję się tak mocno polityką, ale widzicie, jednak historia każe mi czasami sobie pomyśleć, jak to tutaj wszystko działa i ogólnie nawet tu w Busan większość zaczęła się troszkę odwracać od tej partii. Zobaczymy w ogóle, jak tutaj będzie się to wszystko rozwijać. Byliśmy też na Haeundae, to widzieliście. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego vlogmasa właśnie z tego w ogóle festiwalu świateł, to was zapraszam, to zobaczycie, jaka jest właśnie różnica między tym rocznym a tegorocznym festiwalem a poprzednim. Naprawdę jest spora. W tym roku ja nie wiem właśnie, co się zadziało, czy może w zeszłym roku była jakaś rocznica, czy coś, dlatego tak fajnie wszystko zrobili. Nawet moja kumpela mówi, że w tym roku nawet Seul bardzo mocno w to poszedł, że aż tak bardzo, bardzo mocno, więc nie wiem, co się tutaj zadziało, czy po prostu większość już tutaj chcą odchodzić od tego, czy będzie lepiej w przyszłym roku, zobaczymy. Dlatego zostańcie razem ze mną, zasubskrybujcie mój kanał. Pewnie się zastanawiacie, co się zadziało z moim okiem. Nie wyglądam zbytnio estetycznie, wiem. Nie martwcie się, po prostu głupota ludzka czasami nie ma granic i ja po prostu wpadłam w krzaczory. Po prostu powiem wam tyle. Nie chodźcie na skróty. Czasami lepiej pójść dłuższą drogą i wyglądać troszeczkę lepiej na te święta, a nie tak jak ja dzisiaj i pewnie przez najbliższy czas też tak będę wyglądać. Znaczy postaram się to zakryć. Wczoraj jeszcze tej kolorystyki dopasowanej do moich dzisiejszych spodni, takich fioletowych, nie miałam, ale jak rano się obudziłam, to stwierdziłam, te spodnie będą idealne na dzisiaj, żeby ubrać. Tak. Wyglądam po prostu pięknie. Dobra, ja będę się zbierała. Nie wiem, czy będę robiła teraz farsz, czy później. Może zrobię teraz, już zapakuję wszystko do jedzenia. Raczej mamy wychodzić za 45 minut, więc może gotowanie sobie olejmy, a później jak wrócimy po prostu zrobię, bo później to się piecze jakieś 45 minut, a później też powiem, co będziemy piekli. Jak? Chyba wyglądam troszeczkę odrobinkę lepiej. Jeszcze tutaj tak włosy sobie założę. I co? I fryzura też chyba nie wygląda aż tak źle, tragicznie jak ostatnio.
Ja wiem, że mówiliście, że nie wyglądała w ogóle wcześniej, ale ja myślę, że się naprawdę źle czułam. A teraz jest tak fajnie wygląda to. Tell me, is it? I can't lie that I feel like I've missed your smile. I've missed you all this time. I can't live without you, but I forgot you're not mine. I can't lie, I've looked for you through all the highs, been missing you so much. I can't love without you, but I forgot you're not mine. In fact, you were never mine. If I'm over it, why are you in my head? Jesteśmy w mojej ulubionej restauracji Sushiro i jest to restauracja, gdzie właśnie jeżdżą u góry te sushi i mam na przykład warzywa w tempurze, które naprawdę są dobre, polecam. Na przykład są liście sezamu, czyli pachniotki, które naprawdę super smakują, aż nie wiedziałam, że polubię ten smak. Mamy też dostępne miso, które możemy brać ile chcemy. Mama. No. Tutaj jest na przykład węgorz, polecam spróbować kiedyś węgorza, naprawdę jest dobry i krewetki w tempurze. Właśnie tak patrzę, że mój mąż prawie dla siebie nic nie zamówił. Zobaczymy, czy będzie coś jadł, czy znowu będzie dojadał. Dobra, pierwsze co, nawet nie wiem co to jest, więc zobaczymy jak to smakuje. Wiecie co? Smakuje to trochę jak szparagi, ale nie jestem pewna co to jest. You order for yourself only soup? Nice. This is not soup. This is Salt noodle? Soba? natto. Natto? O, to jest natto nadzieniony. Raz pewnego dnia się właśnie pytaliście, to jest, o, właśnie to takie glutowate. Jedna z was się pytała o to, czy w Korei jest popularne. Nie, to jest w ogóle danie z Japonii i bardzo japońskie. Nie wiedziałam, że mój mąż w ogóle coś takiego lubi. Wow. Ostatnio u nas na Somion otworzyli bardzo duży baskin Robbins, w którym teraz jesteśmy. Mają aż 100 smaków, więc naprawdę dużo. A ty co? Mają tutaj aż 100 smaków, więc raczej klasycznie biorę almond bombo, ale jest duży wybór, więc każdy pewnie znajdzie dla siebie coś ciekawego. Idę. Teraz w tym świątecznym autobusie wygląda w taki sposób. Ogólnie po Busan całkiem sporo jeździ i okazuje się, że z tego co mój mąż mówi, to właśnie, że tu kierowca to jest jego sama inicjatywa i on za własne pieniądze właśnie w taki sposób obstraja taki autobus, więc naprawdę fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Jest
tak jak świetliście. Jeszcze widziałam inne autobusy, chyba jeszcze jest Nada Depot i to chyba zaczęło się właśnie tutaj od Busan, że zaczęli właśnie tak obstrajać, dodawać trochę świątecznego klimatu. Widzę, że nawet więcej ma światełek i to jakoś tak magicznie wygląda niż na przykład na Haeundae. Monika właśnie mówi, że jak rozmawiamy na temat Haeundae, to mówi, że różnie bywa właśnie w zależności od roku, to czasami jest dużo świateł, czasami mniej. No ciekawe to jest, ale spójrzcie, za to tu. Bye bye! Jesteśmy na Sasang, na bardzo takich uliczkach ciemniejszych. Wysiedliśmy już z autobusu i będziemy ruszać teraz na metro, bo to była tylko taka specjalna przyjeżdżka Christmas autobusem i będziemy wracać, obejrzymy sobie Christmas, ten jakiś film i Eliasz wtedy pójdzie spać, bo już jutro idzie do przedszkola. Nie, wcale się nie cieszę. No i tak myślę, że chłopaki będą oglądać jakiś film, a ja za to ugotuję na jutro może obiad, bo już zaczęłam te cebulki takie faszerowane. Bo dzisiaj miałam zrobić na obiad, ale niestety wyszliśmy po prostu na dwór zobaczyć ten Christmas autobus. Ja myślałam, że troszkę szybciej nam to zajmie, a spędziliśmy całkiem sporo czasu na zewnątrz. Jesteśmy już w mieszkaniu i będę przygotowała jedzenie. Co mamy w planie? Przygotować właśnie tą cebulę, którą wcześniej ugotowałam i ją poobierałam w taki sposób. Jest bardzo taka giętka, więc trzeba uważać, żeby nie popękała. To prawie jak liście kapusty, że jeżeli będziemy ją ściągać, to ona niestety może popękać. Naczynie żaroodporne, którym będę zapiekała ogólnie to danie. Mamy też miskę, w którym będziemy mieszać całość. Mamy też miarkę, bo będziemy odmierzać wszystko i tutaj wychodzi kubek ryżu, dlatego już będę przygotowała ten kubek. Muszę jeszcze znaleźć tylko sitko, którego nie mogę niestety znaleźć. Gdzieś tu powinno być. Co? Dobrze, jak mamy już upłukany ryż, to będziemy teraz kroić pietruszkę. Weźmiemy jedną pietruszkę chyba wystarczy. Plus do tego przygotowujemy mięso. Mięsa będziemy dodawać, już Wam mówię, 150 gram mielonej wołowiny, super. Ja wcześniej patrzyłam na różne przepisy, bo to zrobiło mi się troszkę takie bardzo popularne na TikToku, więc chciałam to spróbować i jest bardzo dużo przepisów i jednak niektóre miały bardzo dużo tego farszu do zrobienia, plus więcej mięsa. Ja użyję dużo mniej, więc to jest 150 gramów. Potrzebuję wagi. Naprawdę malutko, więc jeszcze starczy mi mięso na inne danie, to na pewno. Przygotowana, teraz wystarczy, że wszystko zmiksuję. Mam tutaj jeszcze przecier pomidorowy, dodałam bulionu warzywnego, paprykę słodką, a jeszcze czosnek, więc dobrze, że z Wami rozmawiam, bo jeszcze mogę sobie przypomnieć, że brakuje mi tutaj czosnku, czyli tak, może jeszcze raz. Mam pomidory pokrojone, koncentrat pomidorowy, paprykę, będę miała czosnek oraz mamy tutaj sól i pieprz, mięso mielone
oraz ryż, więc całkiem sporo rzeczy. Tak mi się wydaje, że mam więcej farszu niż samych tych płatów cebuli, ale to sprawdzimy na samym końcu. Jak coś mogę jeszcze dogotować, jako że na jutro jest to danie. Idę po czosnek. Ja tutaj wezmę przystareczkę i mam czosnek 3 ząbki wrzucę. Myślę, że 3. Jak będzie za dużo, no to odłożę i zostawię 2. Hello! Spójrzcie na to. I co? Ja myślę, że całkiem nieźle wyszło, tym bardziej, że raczej na tureckiej kuchni się nie znam, więc liczę, że będzie dobre. Nie miałam jednego ze składników. Jednym takim podstawowym składnikiem, o którym tam wspominałam, był sok z granatów, ale ja nie mam takiego. Jeszcze chyba była jakaś pasta z granatów, też tego nie miałam, ale uważam, że chyba nie wyszło mi to tak źle. Nawet starczyło w sam raz na te 5 cebul, czy 5 czy 6 cebul, które miałam. Ładnie to wygląda ogólnie. Jak to się zapiecze, to jeszcze lepiej będzie wyglądało. Teraz zrobię tylko sobie sos pomidorowy. Ja chyba będę już się z Wami żegnała. Mam już posprzątane, ogarnięte troszeczkę w mieszkaniu. Obiad na jutro gotowy, co mnie bardzo cieszy, więc będę miała czas na inne rzeczy w ciągu dnia. Eliasz jutro idzie do przedszkola. Jeszcze mam do Was pytanie, gdzie trzymacie kapustę ukiszoną? Czy można ją trzymać na przykład na zewnątrz? My mamy około 0 stopni na zewnątrz. W ciągu dnia jest jakieś 6 stopni i czy ta kapusta powinna być w całości zanurzona? Takie jakieś propozycje, jeżeli macie informacje o tym, to dajcie znać, bo ja się boję, że ona mi się zepsuje. Raczej nigdy nie widziałam, żeby zawsze ona była jakoś mocno zamoczona, ta kapusta w innych sklepach, raczej w sklepach jak kupowałam, ale wolałabym wiedzieć. Posmakowałam, wyszło całkiem niezła, smakuje dobrze, więc super. Może następnym razem jednak dodam tej marchewki, bo raczej kojarzę, że te kapusty kiszone były za każdym razem z marchewką. I idę zmyć makijaż. Myślę, że już na niego czas, więc pójdę go zmyć i zacznę montować ten film. Troszkę będzie chwili na odpoczynek i ogarnięcie ogólnie siebie. Tak, a raczej wziąć prysznic, bo teraz zmyję makijaż, żeby sobie mógł odpocząć troszeczkę. Ogólnie teraz mam cushion razem z tym SPF-em z Beauty of Joseon i nie wygląda źle. Całkiem fajnie wygląda po takim czasie dłuższym, więc jest na pewno super. Fajnie się dzisiaj bawiliśmy, fajnie było w tym autobusie. W ogóle jestem pod wrażeniem, że ludziom się ogólnie chciało takie coś robić. Co roku robią, coraz więcej takich autobusów właśnie jeździ w Busan, takich fajnie ustrojonych. Jestem ciekawa, kto pierwszy w ogóle zapoczątkował, ale tego nie wiem. Wiemy, że też jeden jeździ na Dadepo, a tutaj jeździ także jeden i on jedzie aż na Sasang, czyli kawałek drogi jedzie. No. I przyszliśmy się takimi ciemnymi uliczkami, więc ciekawie było. Dobra, lecę. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że vlogmas także się Wam podobał. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!